Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chcę Wam pokazać motocykle pojemności 125, dwa wiodące modele, propozycje ode mnie dla dziewczyn. Zapraszam. W dniu dzisiejszym dwie bardzo popularne 125, Benelli BN 125 oraz Voge 125R. Przyjrzyjmy się tym motocyklom, powiem Wam za chwilę nieco więcej. Benelli BN 125. Jest to motocykl z silnikiem jednocylindrowym, chłodzonym powietrzem z chłodnicą oleju na pięknej ramie kratownicowej, co przywołuje nam na myśl zaraz stylistykę typowo włoską, jak na włoski koncern przystało. Benek tak zwany dysponuje mocą niecałych 12 koni, co daje nam już możliwość bardzo fajnej, dynamicznej jazdy. Spójrzcie na to, jak jest wykonany. Rewelacyjnie wygląda. Co tutaj jest ważne? Przedni widelec. To jest zawieszenie upside down, dzięki czemu możemy liczyć na to, że będzie się precyzyjnie prowadził w zakrętach. Wręcz idealnie. Koło przód, oczywiście felga 17-calowa na oponie 100/80. Trzeba wspomnieć o hamulcach. Hamulce tutaj są bardzo wydajne. Zaciski trzytłoczkowe. Motocykl jest wyposażony w system CBS, zatem dla początkujących jeźdźców jest to jak najbardziej rewelacyjne rozwiązanie ze względu na to, że hamując przykładowo przodem, dohamowuje nam jeszcze tył. Opona tył to 130/70/17. Wspomniany silniczek ma niecałe 12 koni mocy. Do tego mamy skrzynię 5-biegową, zatem już standard, jeżeli chodzi o motocykle 125. W połączeniu z świetną stylistyką Benka daje nam tutaj to świetny obraz 125, naprawdę wysokiej klasy wykonania. Benelli BN 125 jest wyposażony w wyświetlacz LCD, na którym możemy odczytać wszystkie interesujące nas pomiary, czyli prędkość, obroty. Natomiast jeżeli chodzi o pojemność zbiornika paliwa, to jest 13,5 litra, spalanie deklarowane przez producenta w okolicach 2,1-2,3 litra. Co warto tutaj zaznaczyć? Benek BN 125 jest rewelacyjnym motocyklem, szczególnie dla dziewczyn niższego wzrostu. Na stronie producenta znajdziemy informację, że wysokość siedziska to jest 78,5 cm. Natomiast nie należy się przerażać za bardzo tą wysokością, ponieważ siedzenie jest bardzo wąskie, jak spojrzycie. Co też daje nam efekt taki, że siadając na ten motocykl bardzo pewnie i stabilnie sięgamy do ziemi, przez co nawet początkujący może czuć się bezpiecznie. Także jeszcze jeden look na ten motocykl. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądam na nim ja, ile sięgam do ziemi, mając 167 cm wzrostu. Proszę, uważam, że Benelli BN 125 rewelacyjnie się prezentuje w tym malowaniu, szczególnie czarno-czerwonym. Czerwona rama kratownicowa robi robotę i ten motocykl jest dostępny w cenie 11 490 zł. No, schodzi jak świeże bułeczki ze względu właśnie na te wszystkie parametry, na wysokość i na przyjazną pozycję dla początkujących, szczególnie dla dziewczyn. Już pokazuję, jak 167 cm wzrostu wygląda na tym motocyklu. Tak jak widzicie, jestem w stanie pełną stopą sobie normalnie w cywilnych butach tutaj manewrować.
Jeszcze zaznaczę, że kierownica jest tutaj świetnie wyprofilowana, dzięki czemu prowadzenie będzie naprawdę precyzyjne w zakrętach również. No jest mega. Przede wszystkim nisko położony środek ciężkości, co też bardzo ułatwia manewrowanie, przede wszystkim wolne manewry, bo to jest istotne też dla początkujących kierowców, no i dla dziewcząt, które muszą się na początku obyć właśnie też z tą wagą i gabarytem. Bardzo często jest to jakiś taki próg strachu, który powoduje to, że dziewczyny bardzo długo odwlekają wyjazd na drogę czy używanie motocykla na co dzień. Druga moja propozycja to Watch 125R. Literka R na końcu sugeruje nam, że jest to mała bestia racingowa, natomiast ja go nazywam takim małym street fighterem. Stylistyka jest bardzo nowoczesna. Przedni reflektor przypomina nam troszeczkę popularne modele japońskie, natomiast ogólnie patrząc na linię motocykla z boku widać, że jest bardzo tył zadarty w górę, co może nam sugerować to, że będziemy jeździć szybko i sportowo. Motocykl jest wyposażony w silnik jednocylindrowy, chłodzony cieczą, skrzynia sześciobiegowa, także jest to fajny ukłon w stronę riderów poszukujących emocji. Deklarowana prędkość maksymalna to 110 km/h, natomiast są filmiki w internecie, gdzie możecie zobaczyć, że została rozwinięta nieco wyższa prędkość. Koła oczywiście 17, przód opona 110, tył już guma 140. Też to przekłada się na to, że motocyklem się świetnie jeździ w zakrętach, jest bardzo stabilny, plus mając jeszcze zawieszenie upside down, robi to robotę, przywodząc nam na myśl tutaj legendarne japońskie 125. Warto zaznaczyć, że jednostka silnika tutaj ma około 15 koni, więc jest to taki wyróżnik w klasie 125. I Watch ma silniki w kooperacji z koncernem Longines, więc jest to już znany producent silników, między innymi też przy współpracy z BMW, co daje nam bezawaryjność, i bezproblemowe korzystanie z tego pojazdu. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, tutaj mamy kolorowy wyświetlacz. Niestety musicie mi uwierzyć na słowo lub zobaczyć na innych filmikach YouTube. Nie mogę go niestety Wam zaprezentować. Motocykl jeszcze jest fabryczny, jeszcze jest niepodłączony. Linia motocykla jest bardzo zgrabna. Patrząc na motocykl od góry widzimy tutaj ten kształt siedzenia, który rozszerza się ku końcowi. Znaczy się, że w wyższe prędkości czy wchodzenie w zakręty przesuwamy tyłek na maksa do końca siedzenia, i zasuwamy. Tak się prezentuje ten motocykl z tyłu. Tutaj widać, że ta opona 140 robi robotę i jest, i przekłada się to też na komfort jazdy. Zbiornik paliwa tutaj ma pojemność 10 litrów. Spalanie deklarowane podobnie jak w Benku, około 2,3 litra, zatem troszkę się najeździmy. Wysokość siedzenia deklarowana przez producenta to 79,5 cm. Niby tylko centymetr więcej od BN 125, ale zaraz Wam pokażę, jak się to przekłada na faktycznie wygląd i jak prezentuje się im osoba o moim wzroście, czyli 167 cm na tymże motocyklu. Teraz pokażę Wam, jak 167 cm wzrostu na Watchu 125 daje radę.
Kanapa jest nieco mniej wycięta, jest ciut szersza niż w Benelli BN 125. Do tego ten jeszcze dodatkowy 1 cm na wysokości daje nam to, że no muszę połową stopy sięgać do ziemi. Dla mnie, jako tam powiedzmy już jakiejś doświadczonej w miarę motocyklistki, nie jest to aż tak ogromny problem. Wiadomo, w butach motocyklowych nie ślizgalibyśmy się po tej posadce. Natomiast wysokość jest do opanowania. No jest tutaj zawieszony nieco wyżej środek ciężkości, więc dla osób nieco niższych byłabym skłonna bardziej polecać BN 125 z racji tego środka ciężkości, który jest niżej, siedzenia, które jest niżej i które jest bardziej wycięte tutaj od wewnątrz, dzięki czemu nogi mamy bliżej i bardziej stabilnie na podłożu. Także myślę, że to jest taka sugestia, która może gdzieś tam pomóc przy pierwszych rekonesansach internetowych wśród 125 dla osób, które no, nie mają 1,80 m a chcą rozpocząć swoją przygodę z jednośladami. No, w wodzu też ta wysokość jest uwarunkowana tym, że wydech jest umiejscowiony pod silnikiem, natomiast w Benelli wydech jest poprowadzony bokiem, standardowo prawą stroną. Także mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam sytuację. Wodz jest dostępny w cenie 15 490 zł, Benelli 11 490 zł. Sobie zrobimy jedno spojrzenie na te dwa motocykle. Myślę, że dla każdego coś miłego. Zapraszam, by przymierzyć się, przysiąść po prostu do tych motocykli i oczywiście odwiedzajcie nasze salony w Rybniku i w Bielsku-Białej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.